Cześć, tu Valencianistas z AppGallery. W dzisiejszym wideo opowiem Wam o nowej grze, która pojawiła się w stajni Huawei AppGallery i od razu podbiła serca graczy. Mianowicie chodzi o Land of Empires Immortal. Z racji wprowadzenia gry do sklepu AppGallery przygotowaliśmy dla Was aż 20% cashback na wszystkie zakupy, jakie dokonacie w grze. Na przykład jeśli kupicie pakiet warty 91,26 zł, to otrzymacie 18,25 Huawei Points, które możecie wykorzystać do zakupu kolejnego pakietu. Pamiętaj, że 1 Huawei Point to wirtualna waluta Huawei o równowartości 1 zł. Promocja obejmuje wszystkie zakupy w grze i trwa aż do 8 lutego 2023 roku. Link do kampanii oraz do pobrania gry ze sklepu Huawei zostawiam w opisie filmu i w komentarzu. Zapraszam do gry i spotkajmy się na polu walki. A teraz trochę o samej grze. Land of Empires Immortal, bo o niej mowa, nie jest grą, która bazuje tylko na dobrej zabawie. Mimo że etap samouczka wydaje się być hojny w zapewnieniu graczom niezbędnych zasobów do robienia wszystkiego, czego chcą, jeśli gracz nie będzie w stanie prawidłowo nimi zarządzać, zasoby te w końcu się wyczerpią. Pierwszym krokiem, który gracze powinni zrobić po rozpoczęciu gry, jest nauczenie się, jak utrzymywać funkcjonalną gospodarkę, która przeniesie ich na późniejsze etapy tej gry. Gospodarka w grach strategicznych czasu rzeczywistego jest centralną częścią ich tożsamości. Często gracz, któremu udaje się utrzymać stabilną gospodarkę lub wcześniej się wzbogaci, jest tym, który odniesie sukces i odniesie zwycięstwo. W takich grach jak Land of Empires znaczenie zarządzania gospodarką jest tak samo ważne jak w tradycyjnych tytułach RTS. W Land of Empires istnieją 4 podstawowe zasoby i jest to żywność, drewno, ruda żelaza i kamień. Podczas całej rozgrywki każdy z nich będzie intensywnie używany i żaden nie stanie się ważniejszy od drugiego. Najłatwiejszym sposobem na zdobycie tych zasobów jest posiadanie w swoim imperium budynków produkcyjnych i ulepszanie ich do najwyższego możliwego poziomu, tak aby zapewniały możliwie maksymalną ilość zasobów. Daje to stabilną produkcję surowców, na której przez długi czas można polegać. Wielu graczy bagatelizuje znaczenie budynków produkcyjnych. Gra bowiem zasadniczo ogranicza liczbę możliwą do zbudowania. Choć gdy jesteś na niższych poziomach, nie pokazuje to tak naprawdę żadnego znaczenia. Te budynki naprawdę dobrze skalują się na późniejszych etapach gry. Dobrym pomysłem jest zatem konsekwentne ich maksymalizowanie. Bardzo szybko zauważysz, że w grze coraz trudniej jest zdobyć zasoby, bowiem gdy stajesz się silniejszy, będziesz wydawać ich dużo więcej. Dobrym źródłem zasobów są nagrody i bonusy, zwłaszcza we wczesnej fazie gry, kiedy misje do wykonania są łatwe. Nowi gracze otrzymują dużą ilość surowców za samo ukończenie wszystkich misji samouczka, które na dłuższą metę powinny im wystarczyć. Należy jednak podkreślić, że jeśli w grze jesteś bardzo aktywny, zasoby, które gromadzisz, mogą zostać szybko zużyte. Zatem dobrym pomysłem jest nie polegać wyłącznie na otrzymywanych zasobach bonusowych. Nagrody możesz zdobywać za wypełnianie misji, wydarzeń i innych rodzajów zadań w grze. Tak więc, jeśli jesteś typem gracza, który nie przepada za podążaniem za linią zadań, mając trochę zapasów, dobrym pomysłem jest kontynuacja rozbudowy budynków. Najlepszym źródłem zasobów są wydarzenia, czyli tzw. eventy. W okresie trwania dają wiele nagród i bonusów. Postaraj się zmaksymalizować łupy, które otrzymasz, grając we wszystkie wydarzenia i kończąc je, zanim wydarzenie się skończy. Gra oferuje wiele darmowych pakietów zasobów, których gdy masz trochę czasu, możesz użyć do ulepszania lub zbudowania budynku. Najlepsze w tym jest to, że są całkowicie darmowe i istnieje mnóstwo sposobów, w jakich gracze mogą je zbierać po prostu grając w grę. Zazwyczaj są one przyznawane jako nagrody za misje i różne treści w grze. Zatem dopóki jesteś aktywny, nie powinno zabraknąć Ci możliwości do zdobywania ich. Korzystając z paczek zasobów, dobrym pomysłem jest otwieranie tylko określonej ich ilości, której zamierzasz użyć tak, by nie przepełnić magazynu. Pamiętaj, że Twoje budynki produkują surowce także pasywnie. Jednak jeśli Twój magazyn jest zapełniony, nie będzie mógł zbierać więcej surowców,
dopóki nie zużyjesz tych, które już masz. Zapewnia również, że będziesz w stanie wystarczająco dużo zaoszczędzić na środkowe etapy gry. Istnieją dwa sposoby zdobywania surowców za pomocą podbojów militarnych: zbieranie i atakowanie. Gathering obejmuje jednostki zbierające zasoby z węzłów po całym świecie. Atakowanie polega na najeżdżaniu innych graczy lub potworów w celu grabieży zasobów. Obie metody są naprawdę świetnymi sposobami na zdobycie zasobów. Jednak zamiast tego mogą wiązać się też z ryzykiem ich utraty. Jeśli twoja armia poniesie duże straty lub zostanie całkowicie ograbiona, będziesz po pierwsze bezbronny, a po drugie zmuszony wyszkolić więcej żołnierzy. Dobrym pomysłem jest wysłanie do zbierania surowców dużej armii. Zapewni to bowiem utratę mniejszej ilości żołnierzy. Nigdy nie traktuj aktywnego gracza jako swojego celu, zwłaszcza jeśli jest on częścią gildii o wysokiej randze. Zawsze bowiem istnieje szansa, że zrobią odwet, a nawet wezwą wsparcie po swoich towarzyszy z gildii. To zmusi cię do obrony przed silniejszymi graczami, którzy łatwo mogą plądrować twoje zasoby i zniszczyć twoją armię, co zadałoby dosyć śmiertelny cios gospodarce twojego imperium. Ulepszenia badań są ważne dla rozwoju twojej gospodarki. Po odblokowaniu akademii w zakładce ekonomii będziesz mógł ulepszyć premię do produkcji surowców. Ważne jest, aby wszystko ulepszyć do maksymalnej wartości, tak by twoje zasoby były produkowane wydajnie. Największym problemem doświadczanym przez graczy podczas gry jest to, że ich produkcja jest niska. Badania mogą więc naprawdę pomóc. Ulepszenia badań zazwyczaj kosztują dużo zasobów i mogą sprawiać wrażenie, że nie warto ich rozwijać. Jednak gdy odblokujesz nowe gałęzie i zmaksymalizujesz więcej umiejętności, zaczniesz być w stanie wychodzić na zero i ostatecznie uzyskasz taką wartość produkcyjną, która przewyższa koszty. Bądź cierpliwy na początku i zanim spróbujesz ulepszyć inne sektory, na pierwszym miejscu postaw rozwój swojego drzewa ekonomii. Nie jest bowiem zalecane uczestniczenie w walkach player vs player, gdy wciąż masz mało CP. Takie gry strategiczne czasu rzeczywistego jak Land of Empires z natury są konkurencyjne, a ci, którym udaje się zdobyć przewagę na wczesnych etapach gry, naturalnie stają się najpotężniejszymi graczami na serwerze. Ci gracze nie tylko szybko działają, ale rozumieją podstawy gatunku gry, które są niezbędne, aby iść do przodu. Dla nowych graczy osiągnięcie szczytu jest wyzwaniem, na szczęście jednak nie jest całkowicie niemożliwe do zrealizowania. W takich grach krzywa uczenia się nie jest zbyt wysoka, więc nawet jeśli jesteś zupełnie nowy, będziesz w stanie nadrobić zaległości. Gdy opanujesz podstawy, będziesz mógł swobodnie grać w każdą istniejącą grę RTS i staniesz się lepszym graczem. Jeśli gracz chce rywalizować z innymi, najważniejszą kwestią, którą należy odpowiednio utrzymać, jest, zgadłeś, gospodarka królestwa. Posiadanie działającej gospodarki zapewni graczowi swobodę robienia w grze wszystkiego, co chce, bez opóźnień. Nigdy bowiem nie zabraknie mu zasobów do wykorzystania na budowę, ulepszanie, szkolenie czy badania. Pamiętaj, że wszystko, co robisz w grze, będzie wymagało od ciebie wydania określonej ilości posiadanych podstawowych surowców. W kwestii gospodarki w królestwie Land of Empires wykorzystuje niesamowicie podstawowy zestaw mechanizmów. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak utrzymanie stabilności gospodarczej przez zanurzenie się w inne, przynoszące zysk sektory, próbując zebrać niezbędne zasoby. Większość graczy, próbując odkryć, jak zdobyć więcej zasobów, kończy niepowodzeniem, gra bowiem daje mnóstwo darmowych łupów. Sugerujemy, by nie polegać na nich zbytnio i aby zwiększyć swoją gospodarkę, spróbuj odkryć nowe sposoby gromadzenia własnych zasobów. Budowanie silnej armii może wydawać się łatwym zadaniem, jednak większość graczy tego nie robi, myśląc, że ich armie są przyzwoite, gdyż ich wyświetlana liczba wygląda dobrze. Popadają w poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Słaba obecność wojska, gdy spada ochrona początkującego, oznacza, że jesteś łatwym celem dla zaawansowanych graczy. Dość łatwo mogą zlikwidować twoją obronę i odebrać wszystkie ciężko zarobione zasoby jako nagrodę. Jednym z najwyższych priorytetów w grze jest pewność, że masz mocną armię. Wojsko jest główną atrakcją Land of Empires. Epickie bitwy z twoją armią i walczącymi ramię w ramię bohaterami
to w grze dominujący motyw. Naprawdę zatem będziesz zachęcany do zbudowania silniejszej armii, aby upewnić się, że w miarę postępów w grze możesz pokonać trudniejszych przeciwników. W tym tytule system walki player vs player może być surowy. Nawet najsilniejsi gracze atakują mniejsze imperia. Zanim do tego dojdzie, aby odeprzeć potencjalnych napastników, musisz wzmocnić swoją obronę. Ważne jest, aby w każdej grze strategicznej czasu rzeczywistego utrzymywać stałą aktywność. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę, szkolenie, badania czy rozkazy marszu. Aby nie tracić czasu, gracze muszą mieć aktywne zadanie. Nie ma problemu z powolnym odtwarzaniem gry, jeśli planujesz to robić tylko od niechcenia. Jeśli jednak chcesz uzyskać pełne wrażenie z gry, musisz przyspieszyć. Jeśli twoje imperium ma zbyt dużo czasu na bezczynność, bardziej prawdopodobne jest, że zostanie w tyle pod względem postępów i sprawi, że staniesz się łatwym celem dla innych graczy. Możliwość grania w ten tytuł 24/7 nie jest czymś, co większość graczy jest w stanie osiągnąć, zwłaszcza jeśli są początkującymi, którzy po prostu szukają lekkiej, swobodnej gry. Jeśli jednak chcesz dostać się do etapu końcowego, zalecamy logowanie się do gry co godzinę przez 5-10 minut i próbowanie wykonywania takich różnych zadań jak ulepszanie budynków czy szkolenie żołnierzy. To rozsądna ilość czasu i powinna pomóc Ci nadążyć za większością graczy na serwerze. Kolekcjonowanie bohaterów to jedno z częstych pomijanych zadań w grze. Zazwyczaj bohaterowie są ważni w misjach kampanii, w których musisz walczyć z określonymi potworami i bossami w walce turowej. Choć może się wydawać, że nie jest to istotna część gry, w rzeczywistości ważne jest, aby gracze brali w tym udział. Po to, by mogli zdobyć wszystkie ważne nagrody, które pozwalają Twojemu imperium zarobić więcej zasobów niż gospodarka i siły militarne samodzielnie. Zbieranie bohaterów jest dosyć proste, a gra oferuje na to wiele sposobów. Ważne, że uda Ci się zdobyć naprawdę silne postacie i posiadanie w swoim imperium bardzo dobrych jednostek niesie ze sobą bowiem wiele korzyści. Gdy nieustannie próbujesz rozwijać się w potężne imperium, nie są one używane po prostu do wykonywania zadań. Pełnią również także inne, ważne funkcje. A skoro już o bohaterach mowa. Jeśli chcesz zdobyć bohatera o wysokiej randze, możesz go zrekrutować przez rekrutację bohatera w budynku Hall of Heroes. Są dwie możliwości. Po pierwsze jest epicki rekrut z ceną jednostkową epickiego kamienia losu za 3000 diamentów, a drugi sposób to zaawansowany kamień przeznaczenia, którego cena jednostkowa wynosi 800 diamentów. Jeśli chcesz zdobyć bohatera, którego ocena jest wysoka, musisz rekrutować z Epic Recruit, ponieważ daje Ci to większą szansę zdobycia lepszego bohatera. Odblokować lub awansować bohatera możesz pod warunkiem, że zbierzesz wystarczającą ilość odłamków bohatera. Jeśli jest wystarczająca, możesz go odblokować. W tej grze są 3 role, które wspierają bohaterowie. Po pierwsze, piechota, która zwykle dowodzi oddziałami i znajduje się na przedniej formacji. Dlatego piechota ma umiejętności, które pomagają wytrzymać więcej obrażeń od wrogów. Następnie jest kawaleria. Ta formacja znajduje się za piechotą podczas bitwy i pomaga zarówno w obronie, jak i w ataku. Poza tym kawaleria ma umiejętności, które mogą również wyrządzić wiele szkód wrogowi. Trzeci typ bohatera to łowca, archer. Ta formacja mieści się z tyłu, ponieważ zwykle ma słabe statystyki obrony, więc jest umieszczana na tyłach. Choć łucznik jest słaby w obronie, za to bardzo dobry w ataku, zwłaszcza w atakach z dużej odległości, ze względu na jego obrażenia obszarowe. Pamiętaj, że różne strategie i kompozycje bohaterów mogą przynieść graczom różne wyniki. Lista poziomów jest podzielona na kategorie S, A i B w następujący sposób. Poziom S. Super. Ten poziom zawiera bardzo silnych bohaterów, co widać po wyjątkowości umiejętności i zdecydowanie zaleca się korzystanie z tych bohaterów. Poziom A. Ten poziom zawiera dość silnych bohaterów, ale nie tak silnych jak poziom Super, ponieważ umiejętności są dosyć standardowe. Poziom B. Ten poziom zawiera bohaterów, którzy są dosyć przeciętni, ponieważ ich umiejętności nie mają dużego wpływu na drużynę lub formację podczas bitwy. Idealnym wyjściem jest układanie składu pod konkretne bitwy, a mianowicie
równowaga między piechotą, kawalerią i łucznikami oraz oceniając wyjątkowości posiadanych przez bohaterów umiejętności, wkładów obrażenia, odporność i inne zmienne. Rozwój i ekspansja to naturalny system postępu w każdej grze, która wiąże się z zarządzaniem własnym miastem. W Land of Empires rozwój następuje w formie wyrównania Twoich budynków i ulepszania innych sektorów, dzięki którym Twoje królestwo jest bogatsze i silniejsze. Z drugiej strony, ekspansja jest prosta w tym sensie, iż gracze mogą zdobyć więcej miejsca na budowę nowych budynków lub pomieścić więcej wojsk w swoim imperium, tak by nadal mogli rosnąć w siłę. Rozwój królestwa nie jest tak łatwy, jak mogłoby się wydawać. Zapotrzebowanie na zasoby staje się coraz trudniejsze, więc w pewnym momencie Twoje królestwo zostanie ograniczone. Jeśli nie będziesz właściwie zarządzać swoją gospodarką, zaczniesz zwalniać i ostatecznie zostaniesz w tyle. Powróćmy jeszcze na chwilę do bohaterów. Może nie dokładnie do nich, ale do kwestii wzmacniania ich. Dzięki systemowi ekwipunku będziesz mógł wykazać się strategicznymi talentami i rozwijać atrybuty bohaterów poprzez ulepszenia. Istnieje 6 rodzajów wyposażenia: broń, hełm, napierśnik, buty i 2 akcesoria. Każdy typ wyposażenia ma 4 rangi: zieloną, podstawową, następnie niebieską, fioletową i pomarańczową, najwyższą. Im lepsza jakość sprzętu, tym więcej posiada atrybutów i cech. Jak najszybciej wzmocnić i ulepszyć ekwipunek bohatera? Udaj się do strefy skarbów, aby zebrać wyposażenie. Na początkowym etapie nieużywany niebieski i zielony sprzęt może służyć jako materiał wzmacniający do zwiększenia gwiazdek. Jeśli nie masz jeszcze pomarańczowego sprzętu, możesz priorytetowo potraktować ulepszenie niebieskiego i fioletowego sprzętu. Możesz więc zwiększyć siłę bohatera już na wczesnym etapie gry. Jak zdobyć wyposażenie i przedmioty bohatera? W strefie skarbów można zdobyć 4 rodzaje podstawowego wyposażenia. Podstawowe wyposażenie i elementy ulepszeń można również zdobyć zarówno ze skarbu początkowego, jak i ze skarbu sojuszu. I oczywiście sprzęt można uzyskać ze sklepu i paczek. Jak zdobyć pomarańczowy sprzęt? Można go zdobyć biorąc udział w wydarzeniach lub udając się na poszukiwanie strefy skarbów lub strefy skarbów sojuszu. A jak wejść do treningu bohatera? Kiedy centrum miasta osiągnie poziom 15, gracz może wejść do głównego interfejsu Hero Training, klikając kulkę na budynku Hall of Heroes, a następnie przycisk funkcyjny w rozwijanym menu budynku. Jak korzystać ze szkolenia bohatera? Dobrymi instruktorami będą bohaterowie wysokiego poziomu lub bohaterowie, których najłatwiej ulepszyć. Wysyłając bohaterów niskiego poziomu lub bohaterów, których fragmentów nie masz dużo, nie uzyskasz dobrego wyniku. Dołączenie do sojuszu powinno być pierwszym punktem na Twojej liście priorytetów. Bycie w aktywnym sojuszu zapewni Ci potrzebną ochronę i pomoc w wielu aspektach gry. Jeśli dołączysz do stosunkowo silnego sojuszu, inni gracze będą zniechęceni do atakowania Ciebie. Będą bowiem obawiać się zemsty Twojego sojuszu, który pozwala Ci robić to, na co masz ochotę. Siła jest w liczbach i do tego powinieneś dążyć, jeśli boisz się, że będziesz nękany przez silniejszych graczy. Dołączając do sojuszu, wybierz taki, który jest na szczycie rankingu, bądź możliwie wysoko. Wymagania mogą wydawać się nieco wysokie, jednak warto być cierpliwym. Będąc w prominentnym sojuszu, masz po prostu gwarancję bezpieczeństwa. Większość graczy, nawet jeśli wiedzą, że są silniejsi, nie jest na tyle głupia, by wszcząć walkę z kimś należącym do znanej gildii. Może to bowiem doprowadzić do wojny totalnej. Istnieje wiele korzyści, kiedy dołączasz do sojuszu. Kiedy dołączasz do sojuszu, oferuje on następujące udogodnienia. Członkowie sojuszu mogą skrócić czas budowy, badań i leczenia dla siebie nawzajem. Gdy sojusznicy pokonają strażników piekieł lub kupią pakiety, wszyscy otrzymają prezenty sojuszu. Zdobywasz punkty osobiste, przekazując zasoby do badań sojuszu. Punkty te możesz wymienić na bardziej przydatne przedmioty w sklepie sojuszu. Sojusznicy mogą wysłać wojska, aby wzmacniać się nawzajem i wspólnie bronić pozycji.
Ta gra polega na odzyskiwaniu terytorium zagrabionego przez demony w celu rozbudowy miasta, a kiedy zostanie zdobyte, musisz odbudować zniszczone miasto. Bohaterowie i żołnierze są ważni w tej grze, aby wygrać każdą bitwę. Ponadto zasoby są również rzeczami, które należy traktować priorytetowo, ponieważ będziesz ich potrzebować do ulepszania budynków. Gra oferuje bardzo wiele i każdy fan RTS-ów znajdzie tutaj coś dla siebie. Mnie urzekła bardzo ładna grafika, rozbudowany system budowy miast i bohaterowie, oparci w pewnym sensie na bohaterach historycznych lub mitycznych. To z pewnością dobra pozycja dla każdego gracza, który lubi rywalizację i ma czas, by oddać się tej grze bez reszty. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że poruszyłem wszystkie ważniejsze kwestie dotyczące gry. I chociaż trochę zachęciłem Was do ściągnięcia jej na swoje urządzenia mobilne. Może spotkamy się kiedyś na polu bitwy. Nie zapomnijcie o kampanii AppGallery, o której wspomniałem na początku filmu. Grać może każdy. Kupować pakiety może już mniejsza liczba osób. A oszczędzać na pakietach mogą wszyscy, którzy ściągnęli tę grę z AppGallery, sklepu z apkami od Huawei. Bądź smart i oszczędzaj na graniu. Do usłyszenia i trzymajcie się ciepło. Cześć.